Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla was coś nowego i myślę też, że będzie to coś, co może was zainteresować. Na kanale wy mi wielokrotnie mówiliście, że chcecie, żebym oprócz takich właśnie dużych, profesjonalnych recenzji, jakie są na kanale i samej publicystyki, robił też krótsze, mniejsze recenzje jakichś mniejszych gier. Kiedyś ja próbowałem lecieć z tematem mini recenzji na kanale, to było dawno temu, natomiast szybko się okazało, że mini recenzja u mnie to trwa gdzieś tak 14 minut, także chyba nie do końca o to wam chodziło, widzowie. Potem próbowałem też z takim cyklem dobre i tanie, natomiast te gry wtedy tam nie interesowały też was tak bardzo. I stąd ja myślałem, jakby tu zrobić właśnie coś takiego krótszego, gdzie dawałbym wam znać o jakichś ciekawych grach, natomiast niekoniecznie byłyby to duże recenzje, jakie znacie z kanału. No i tak myślałem, aż dałem z siebie całe 30% i wymyśliłem. Otóż chciałbym, żebyśmy zrobili sobie taki cykl krótszych materiałów, w którym zobaczycie nie tylko gry, które otrzymuję do recenzji, ale także gry, które ja sobie prywatnie, osobiście kupuję i też chciałbym wam polecić, bądź odwrotnie odradzić. I ten cykl chciałbym nazwać Polecajka Godlike'a, żeby było wiadomo, że to nie są pełne recenzje. Nie przedłużam więc i zaczynajmy. Na pierwszy tytuł chciałbym pogadać o grze, która jest już mocno retro, czyli Call of Duty Classic w wersji na PlayStation 3. Ten tytuł to jest remaster pierwszego Call of Duty, którego znamy z PC i on wyszedł w 2009 roku wyłącznie na PlayStation 3 oraz Xboxa. Czy jednak warto w niego zagrać? Sprawdźmy pierwszą polecajkę. Pierwsze co zobaczycie to jest fakt, że ta gra pomimo bardzo wielu lat wciąż wygląda całkiem nieźle. Czujecie, ten tytuł, który widzicie teraz na ekranie, on ma 21 lat, czyli naprawdę dużo. I pewnie niektórzy z was teraz powiedzą, ale Godlike, ty przed chwilą mówiłeś, że on wyszedł w 2009 roku, no nie? No tak, w 2009 roku wyszedł ten tytuł, natomiast to jest remaster gry z 2003 roku, czyli bardzo, bardzo stary. Jak na taki szmat czasu, no to powiem wam, że moim zdaniem ten tytuł nadal prezentuje się całkiem nieźle. Co więcej, on na PlayStation 3 działa w 60 klatkach na sekundę, więc gra się dużo przyjemniej. Przy tak starym jednak tytule to nie grafika jest najważniejsza, a głównie to, czy spełnią oczekiwania pod względem gameplayu. A że jest to strzelanina, to gameplay w tej grze zależy głównie od kilku czynników, czyli gunplayu, czy tego jak się strzela, wykonania map oraz odpowiedniego poziomu trudności. Jak sobie dzisiaj z tym radzi Call of Duty Classic? No tutaj wam powiem, że nieźle, chociaż kilka głupkowatych decyzji deweloperów nawet dzisiaj daje się we znaki. Zacznijmy natomiast od samego strzelania. Wielu osób w internecie, ja wam przyznam, twierdzi, że stare gry wcale nie są znowu takie dobre, że teraz jakbyśmy do tych starych gier usiedli, no to one będą tylko przeciętne, my po prostu je pamiętamy jako takie fajne gry, tak, a one w rzeczywistości takie nie są. I tutaj przyznaję rację, że rzeczywiście wiele gier tak rzeczywiście ma, natomiast nie wszystkie. Jak odpalicie Call of Duty Classic, weźmiecie do ręki jakąkolwiek broń i zaczniecie strzelać, no to poczujecie, o czym mówię. Ta gra pomimo 20 lat na karku nadal ma znakomite wrażenie, jeżeli chodzi o strzelanie z broni i to robi wrażenie. W tej grze czuć odrzut każdej pułapki, czuć właśnie siłę tej broni, że każdy pocisk, każdy strzał ma tutaj znaczenie i tak rzeczywiście jest. Przyznam, że szczególnie tak jest na wyższych poziomach trudności. W tej grze pułapek jest naprawdę sporo i to są wiernie odzorowane bronie z II wojny światowej. Tutaj ja wam powiem, że deweloperzy na tyle przyłożyli się właśnie do tematu broni, że w grze odzorowano nawet wadę niektórych z tych karabinów. Na przykład jest taki karabin, gdzie nie można dokładać pocisków do magazynku po kolei. Najpierw trzeba wystrzelać cały magazynek i dopiero można włożyć taki nowy cały klip. To niby jest taki szczegół, tak? Natomiast taki szczegół właśnie dodaje temu tytułowi dopracowania. Nawet podług dzisiejszych gier to potrafi robić wrażenie. Zresztą w ogóle strzelanie w tej grze jest naprawdę dobre. Strzelanie z karabinów, strzelanie z pistoletów maszynowych, czy nawet strzelanie z czołgu, bo taka sekwencja w grze również jest. To wszystko jest zrealizowane na tyle dobrze, że spokojnie broni się w dzisiejszych czasach. Ja powiem więcej, ja sporo gram w strzelanki. Wiele dzisiejszych gier zapewnia gorsze wrażenia ze strzelania niż 20-letnie Call of Duty. Zresztą nie mniejsze wrażenie w tej grze robią też same mapy.
Ten tytuł zrealizowano w taki sposób, że mamy tutaj 3 kampanie. Mamy kampanię amerykańską, brytyjską oraz radziecką. I każda kampania w tej grze to jest totalnie inna lokacja, to zapewnia sporą różnorodność i to jest fajne. Raz będziemy szturmować francuskie miasteczka, osłaniając chłopaków atakujących słynną plażę Omaha. Drugi raz jako Brytyjczycy będziemy prowadzić tajne operacje w Belgii jako szpiedzy, a na deser powalczymy w ruinach Stalingradu o każdy centymetr i każde pomieszczenie z przeważającą wówczas armią Rzeszy. Do tego w tej grze naprawdę fajnie zrealizowano też samą otoczkę wojny. Ja was tutaj może zdziwię, bo Call of Duty to często się postrzega właśnie te gry jako takie gry, w których liczy się tylko heroizm, tylko tam strzelanie, jakieś tam wielcy bohaterowie i tak dalej. Tak jest w tych najnowszych częściach, natomiast nie tutaj. W Call of Duty Classic, czyli w tej pierwszej części, my spotkamy żołnierzy przestraszonych, żeby wyjść na front. Oni odmówią na przykład wykonania rozkazu. Będziemy też świadkami wykonywania przez radzieckich oficerów słynnego rozkazu ani krok w tył w Stalingradzie, czyli strzelania do własnych oddziałów panikujących lub próbujących uciekać z frontu. Ten brutalny sposób dyscyplinowania oddziałów, nawet dla dorosłych graczy, może dzisiaj okazać się szokujący i z pewnością jego ujęcie w tym tytule nawet dziś robi wrażenie. No dobra widzowie, ale nie ma róży bez kolców. W tym przypadku kolec jest akurat jeden, natomiast jest wyjątkowo wielki i cholernie bolesny. Otóż widzowie, w tej grze jest taki tradycyjny system HP, tak? Mamy określoną ilość tam wartość życia, jak do nas strzelają, to życie spada, zbieramy apteczki, no i w ten sposób regenerujemy zdrowie. No nic w tym złego, ja taki system sobie cenię i to jest po prostu tradycyjnie podejście do tematu. Do tego w grze mamy też system autozapisu w punktach kontrolnych, czyli nie zapisujemy gry normalnie gdzie chcemy, ona się zapisuje tylko w punktach kontrolnych. Też nic złego, tak? Wiecie gdzie jest jednak tutaj problem? A co gdybym wam powiedział, że system HP, czyli system życia i system zapisu w tej grze są połączone ze sobą i uwaga, nie zapiszemy gry, jeżeli macie mało życia. Ja tutaj mówię serio, nie robię sobie jaj. W Call of Duty Classic jest tak idiotyczny system, że nie zapiszemy gry, jeżeli nasz poziom życia nie wynosi z reguły przynajmniej 30%. W połączeniu z mechaniką save'ów tylko w określonych punktach kontrolnych to powoduje problem. Jeśli natomiast gramy na poziomie trudności jakimś najwyższym jak weteran, no to powoduje to ogromny problem, bo na tym poziomie trudności w misjach nie ma w ogóle apteczek i leczyć się nie można. Jeżeli właśnie gramy na najwyższym poziomie trudności, otrzymamy za dużo kulek, to w ogóle gry nie zapiszemy aż do końca misji, a to jest po prostu idiotyczne. No kurwa, kto coś takiego robi? Ja wam powiem zupełnie szczerze, gdybym dostał zadanie, żeby wymyślić coś najgłupszego w grze, co się tylko da, żeby tą grę jak najbardziej spierdolić, to i tak nie wiem, czy wymyśliłbym coś takiego głupiego, żeby podłączyć system życia pod możliwość zapisania gry. To jest wyjątkowo głupie, naprawdę. To jest jeden minus, natomiast to jest minus też wyjątkowo duży, szczególnie dla graczy bardziej początkujących, którzy tego życia będą tracić więcej. Na szczęście tutaj gra oferuje wybór poziomu trudności, ten pierwszy jest naprawdę łatwy, także tutaj nie powinniście mieć problemu. Nie zmienia to jednak faktu, że ta wyjątkowo głupia decyzja deweloperów kładzie się cieniem na całym dorobku dobrego tytułu. Odpowiedzmy sobie w takim razie teraz na pytanie, czy w Call of Duty Classic warto jest zagrać. Moim zdaniem jak najbardziej tak. Gra nawet dzisiaj oferuje świetny gameplay, oferuje naprawdę niezłą grafikę, oferuje też gęsty, mocny klimat wojny. Praktycznie jedynym minusem, natomiast bardzo dużym, jest wspomniana już idiotyczna decyzja regulująca możliwość zapisania gry od punktów życia, ile posiadamy. Z tego też powodu nie polecałbym na pewno ustawiać poziomu trudności na jakiś bardzo wysoki, nawet najmocniejszym graczom, bo mechaniki gry nie są do tego odpowiednio dostosowane. Ja powiem wam szczerze, że grając właśnie w ten tytuł, bawiłem się naprawdę nieźle, pomimo że czasami ta gra była mocno frustrująca nawet dla takiego weterana jak ja, to nadal dostrzegam, że po 20 latach ten tytuł trzyma się naprawdę solidnie, nawet na tle dzisiejszych strzelanek. I to był pierwszy materiał z serii Polecajka Godlike'a. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy taka forma właśnie takich mniejszych materiałów wam się podoba i czy chcielibyście czasem w przerwach pomiędzy tymi dużymi recenzjami zobaczyć takie materiały na kanale. Oczywiście czekam na wasze odpowiedzi i zawsze na nie odpowiadam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie.
Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.